Oh, oh. Zielinski, jugador de la Juventus. Zielinski. Oh, oh. Frío. Frío, ok. Tienen buena cerveza, creo. WWO, damy radę. Zobaczcie, teraz będziemy słuchać peje. W Polsce czegoś takiego nie ma, nie? Nie widziałem, przynajmniej ja. Niewyobrażalne spotkanie w malutkiej wiosce. Jestem Polakiem mieszkającym w Kolumbii i dziś postanowiłem zapytać Kolumbijczyków, co wiedzą o nas, Polakach i o naszym państwie. Bez filtrów i bez żadnego przygotowania. Ponadto miałem też przyjemność porozmawiania z kilkoma turystami z naszego kraju, którzy są tutaj po raz pierwszy i podzielili się oni ze mną swoimi wrażeniami na temat Kolumbii. Zapraszam do oglądania. Okej, zobaczcie, tutaj mamy ekipę. Mamy ekipę, 4 osoby. Él es Lewandowski, tú eres Lewandowski. Mire, que lo que estoy grabando hoy es preguntando a la gente qué sabe acerca de nuestro país. ¿Qué saben sobre Polonia? Cuando uno dice Polonia, ¿cuál es el primer pensamiento? Frío. Frío, ok. Lejos. No sé ni qué dónde queda. No sabes No dónde sé si en queda. Europa. Creo que en Europa. Sí, Europa, pero no sé No qué, sé en qué parte sí de Europa. ni de comida así típica, No tiene ni idea. solo como nieve y lejanía. ¿Y cuáles son los estereotipos sobre los polacos aquí en Colombia? No sé si hay algunos o... De pronto como personas cerradas, con sus amigos. Pero yo creo que tú sabes que uno lo dimensiona dependiendo cómo son las personas acá. Como somos tan intensos, es normal que sean opuestos. Sí, sí, es que ustedes aquí son mucho más abiertos, mucho más Reservados. amigables, extrovertidos. Reservados. Así es. Pero que De pronto ustedes son más Lo opuesto de introvertidos. nosotros. Exacto. Nosotros ya somos... Socializan Pero si son menos. así o es un estereotipo. Sí, yo creo que la mayoría sí. Es muy común en Polonia que somos más cerrados, más serios, o de pronto es como se nos dificulta más crear una interacción con otra persona extraña. No es común. Cuando ya estás rodeada con tus amigos cercanos, sí es normal. bien. O sea que tú no eres un polaco normal. Sí, es que yo ya llevo mucho tiempo viviendo acá. de pronto ya soy- Malas mañas. Acá en Santa Marta vive. Exactamente. Qué genial. ¿Ustedes de qué parte de Colombia son? De la Guajira. La Guajira, por Palomino, De la el tierra Parque de Tayrona. Okej. Zobaczcie, podbiliśmy do ludzi tu z Santa Marta, ale mówią, że nie wiedzą nic. ¿Qué saben sobre Polonia? ¿Qué saben sobre Polonia? ¿Qué saben sobre Polonia? Pero el amigo sí sabe. On tutaj zna. ¿Qué? La leyenda Lewandowski, goleador del Barcelona. Zielinski, jugador de la Juventus. Zielinski. goleador. O, widzicie? Me encanta mucho Lewandowski, goleador. O, eso. ¿Y sabes hasta Zielinski? Zielinski. Oh, wow, Zielinski. Y Szczesny, le tapó Szczesny, un penalti a oh, Messi ah, no, él y sabe. a Mbappé. Oh, él sabe, él sabe. Ah, tú sabes. Y la chica, o sea, si les pregunto, por ejemplo, ¿dónde está ubicada Polonia? ¿En qué continente? En Europa. Oh, en Europa, bien, yeah. Vecinos de Polonia, un vecino de Polonia. Vecinos. Creo que está Serbia, Eslovaquia, Está cerca de Eslovaquia, eso. Serbia. ¿Sabe? ¿Sabe más? ¿Qué idioma hablamos en Polonia? Oh, Nosotros, amigos, ¿qué saben sobre Polonia? Nosotros somos polacos. Polonia, ¿Qué ustedes saben acerca de nuestro país? que tienen buena cerveza, creo. Ok, ok. Sí. ¿Qué más? Y ¿Qué que tal? es Lewandowski. Lewandowski. Hoy en día todo el mundo conoce a Lewandowski, ¿cierto? Sí, obviamente. Robert Lewandowski. ¿Y ustedes saben dónde está ubicado el país, Polonia? Europa. Europa, ok. ¿Saben quiénes son nuestros vecinos? Uy, no, duro. Me cogió desubicado hoy. No, la verdad no. ¿Y ustedes de dónde llegaron? ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá. Ah, ok. Bueno, un Yo placer. soy de acá, pero pues yo me crié en Bogotá. Ah, tú eres samario. Sí. Ah, dale, pero si hablas más como Sí, bogotano sí, que claro, samario. sí. Listo, Vale, gracias. que estés bien. Amigo, mira que yo soy de Polonia. Quería preguntar, ¿qué sabes acerca de mi país? ¿Qué sabes acerca de Polonia?
Aquí los colombianos han ido a trabajar allá. Últimamente se van muchos, sí. Han ido a trabajar. Y cuando digo Polonia, ¿la relacionas con qué continente, con qué parte del mundo? Polonia, Europa, ¿no? Europa, ajá. Sí. ¿Sabrías decirme un país que es el vecino de Polonia? ¿Cuál es un país que al lado de Polonia? Alemania. Ah, bien, eres buena en geografía. Wow, te felicito. Dale amigo, puedes saludar a la gente de nuestro país. Na plaży jesteśmy w takiej turystycznej strefie z gościem z Polski, z Mateuszem. Dajcie hej. Zapytamy się może najpierw Mateusza, co w ogóle sądzi o Kolumbii, jak mu się podoba tutaj w Kolumbii, bo to jest jego pierwszy raz. Także jak pierwsze wrażenia, Mateuszu? Wiesz co, jakby dla mnie Ameryka Południowa to jest w ogóle najlepszy kontynent i w tych państwach, w których dotychczas byłem, a głównie byłem w Brazylii, Boliwii, no to klimat jest podobny. No tutaj energia ludzi, to co się dzieje na ulicach, jedzenie i tak dalej, co się stało do tego, a Kolumbia bardzo zbliżona do Brazylii i też ma w sobie te wszystkie smaki, których szukam przyjeżdżając. Jest wiele podobieństw i myślę, że są to bardzo podobne kraje ze względu, wiesz, na muzykę, na jedzenie, na klimat tu panujący, na to, jaką ludzie mają energię, jak się zachowują, jak łatwo jest ludzi w ogóle poznawać i jaką energię fajną się dzielą. A jakie miałeś okazję odwiedzić miejsca w Kolumbii dotychczas? Które miasta i może które Ci się spodobało najbardziej i z jakiego względu? Wiesz co, dotychczas byłem w Cartagenie, Santa Marta oczywiście, widziałem Park Tayrona, tam też fajny trekking do zaginionego miasta 5-dniowy przez dżunglę. Byłem w Mince, byłem w Medellin, byłem w Cali. Ciężko wybrać jedno miejsce, bo każde z nich jest unikalne. Na pewno nie podoba mi się Cartagena. Okej. Dla mnie to jest zbyt turystyczne miejsce i to jest trochę taki straganik z tymi takimi, wiesz, jak są oważanki sprzedawane w Polsce, to tam to wszystko takie sztuczne było. Aha, wiesz? tak, tak. No Minka jest w ogóle takim miastem hippie. Miastem, to jest wioska. ale Wioska, no otoczona- tutaj zaraz przy Santa Marta, nie w górach. Otoczona dżunglą, no niesamowity klimat. Santa Marta, no kurort nadmorski, ale spokojniejszy i mam wrażenie, że dużo więcej kultury tutaj uświadczysz takiej autentycznej niż w Cartagenie. W Cartagenie, okej. No Medell- dobra informacja, bo ludzie wciąż myślą, że Cartagena jest tym najbardziej turystycznym miejscem i najciekawszym, numer jeden, top jeden w Kolumbii. Więc fajnie, że mówisz to, że jednak Santa Marta dzisiaj z Zdecydowanie. twojego wrażenia jakby przebija tą Cartagenę. A to chyba też nie tylko z mojego, bo z ludzi, których spotykam w podróży, Polaków, ale też osób z różnych krajów, którzy byli w Cartagenie, byli w Santa Marcie, no to zdecydowanie podzielają tą opinię. Tak. Poleciłem WW taksówkarzowi. Taksówkarz lubi rap. Patrzcie, kolumbijski taksówkarz Santa Marta. Uczę tutaj taksówkarza w Santa Marta, polskiego rapu. Patrzcie, teraz będziemy słuchać peje. Okej, spytam tutaj Jasona, mojego nowego kolegę, który słucha polskiego rapu. Jason, la pregunta es, ¿qué ustedes aquí piensan sobre Polonia y sobre los polacos? Porque es un país muy lejano que uno piensa aquí si escucha polaco. Pero bueno, aquí hay muchos de Polonia disfrutando de la buena comida, Ajá. playa, mar y otras cositas. Chévere, mucha diversión, ¿Y saben algo del clima de Polonia, de la cultura? muy frío, Muy bien. que es muy frío. Ok. Y por eso muchos de ustedes vienen acá por la temperatura chévere que hay, el Eso clima. sí es cierto. ¿Y qué tal las mujeres polacas? ¿Has conocido alguna? Sí, he conocido varias muy bonitas, Ok. muy chéveres. Ay, qué bueno. Entonces Jason nos promete que desde hoy va a escuchar el rap polaco, va a ser el fanático. Positivo. Dzień kolejny wybraliśmy się ponownie na plażę z Mateuszem i naszą znajomą z Kolumbii. Tym razem mieliśmy na tyle szczęścia, iż nie tylko udało nam się nagrać interakcje z lokalnymi mieszkańcami, ale również natrafiliśmy na 3 Polaków odwiedzających Kolumbię po raz pierwszy, którzy podzielili się z nami swoimi szokującymi wrażeniami z ich pierwszego tripa do tego państwa. Spójrzcie przy wyjściu na plażę. O, chcę być sławny. You wanna be famous. ¿Qué están comiendo? ¿Sopa? Sopa. Sopa. ¿Qué tipo de sopa es? Pescado.
Pescado, a zupę rybną jedzą. Zupę rybną, typowe jedzenie, zobaczcie tutaj. Jedzą ryby, estoy haciendo vlog para mis paisanos de Polonia, si te gustaría decirme algo, ¿qué sabes acerca de mi país? ¿Qué sabes sobre Polonia? No sabes. Por ejemplo, mucho frío, ok. ¿Qué más sabes? No sé dónde queda, por ejemplo. ¿Alguna idea? ¿En qué continente queda? ¿En qué continente queda? Polonia. Europeo. Ok, bien, ok. ¿Y sabrían decir un país vecino de Polonia? Alemania, bien, wow, amigos, saben mucho. Eso. Spontaniczny pomysł na nowy rok. Tatuaż Cristiano Ronaldo. Tak, dobrze wygląda, dobrze się prezentuje. Natrafiliśmy na 3 turystów z Polski, co przylecieli po raz pierwszy do Kolumbii, prawda? Witam, siemanko. Jak wasze wrażenia? Tak, jesteśmy tutaj ciekawi, jak wam się podoba w Kolumbii, jak pierwsze wrażenia? Co sądzicie o tym Super państwie? kraj, fajna kultura tańca. Mhm. Może jedzenie nie jest idealne, wręcz bym powiedział, że do dupy. Dla mnie bez smaku, nic nie doprawione, ale jest jak jest, trzeba lecieć dalej. Czyli kulinarnie nie jesteście zachwyceni, aczkolwiek jeżeli chodzi o kulturę, sama klimat... kultura jest mega super, bardzo mi się podoba. Ludzie jak się bawią na imprezach. Okej. Mega uśmiechnięci, widać, że są mega rodzinni. Tak, mega serdeczni ludzie. Tutaj wszędzie na plażach, wiesz, wszędzie widać rodziny, które się zbierają, robią sobie zdjęcie, na przykład w Polsce czegoś takiego nie ma, nie? Nie widziałem, przynajmniej ja. Też przede wszystkim są bardzo religijni już, a w Polsce już to tak bardziej zanika. A tutaj bardzo sobie cenią to ludzie. Widać to szczególnie w taksówkach, gdy ludzie mają różańce na lusterku. No tak jest, tak jest, tak jest. Ale tutaj chłopak nam się ucieka z wizji. Wszystko jest ok. Nie no, co byś nam powiedział? Parę słówek, nie? Tak z ciekawości, żeby... Z ciekawości to piękna natura, mili ludzie. Tutaj nasz kolega nas oprowadził. Pokazał trochę. Pokazał coś tej Kolumbii z innej strony, nie z takiej turystycznej. Bardzo fajny experience. Wrócilibyście? Polecilibyście ludziom? Tak, Właśnie jeszcze Kolumbii? wrócimy na pewno tutaj. Nie wiem czy w tym roku, bo mamy jeszcze inne plany. Chcemy też coś innego zobaczyć. Jeżeli na chodzi o świecie, ale- bezpieczeństwo na przykład, czuliście się Bezpieczeństwo? bezpiecznie? Bo są stereotypy, trzeba- jak wiadomo, że tu kraj jest bardzo niebezpieczny, że wielkie zagrożenie, w ogóle No, narkotyki, to jest się po zabiją prostu- wszędzie. Tak, to jest po prostu trzeba uważać, wiadomo, to nie jest Tak, Europa, Europa jest najbezpieczniejsza na świecie. Mhm. Ameryka Łacińska to inny kontynent, inny trochę świat. Mhm. Ale ogólnie nie jest tak, jak każdy mówi, że o, zabiją cię, wywiozą. Wiadomo, jak pójdziesz w jakąś boczną uliczkę, a no to może coś się zdarzyć, ale tam nawet nie chcesz wchodzić, bo nie wygląda to za fajnie i człowiek nie czuje się pewnie. Ja myślę, że nawet w takiej Polsce na Pradze mogło być tak samo niebezpiecznie jak tutaj, o złej godzinie. Drogi widzu, dotarliśmy na koniec dnia jeszcze do mariny Santa Marta. Mieście położone na północy, na Wybrzeżu Karaibskim, w tym momencie stającym się najbardziej turystyczną destynacją tutaj w Kolumbii. No jak widzicie, mamy tutaj jachty, bardzo ładne widoki. Znalazłem Mateusza, który się tutaj bawi dronem, także spróbujemy coś fajnego uchwycić i znaleźliśmy też tutaj dziewczynę, co się nazywa Alejandra. Alejandra, yes. Okay, Alejandra can speak English very well, so I'm gonna ask her something in English. It might be easier to translate. If I say Poland, what is your first thought? I don't know, cold. Cold, okay. Something cold. If you meet somebody from Poland, like Mateusz and I, what would you think? Like, what the people from Poland are like? I think friendly. You think that we are friendly? Yeah, I don't know. more than I need Colombians, discovery. or less. Okay, I need discovery. okay. I never had friends from Poland. Okay. Yes. So, yeah. Thank you. Targnąłem do hostelu, w którym się zatrzymał Mateusz. W sumie to otworzyłem kraty, wszedłem. Powiedziałem Ola do recepcjonistki i nic się nawet mnie nie spytała, kim jestem. Ale jest chyba z nami Mateusz. Zobacz, targnąłem bez pozwolenia.
Nie no, z nikim, nagrywam na vloga. Podsumowanie. Jak Co nam, powinniśmy podsumować? podsumujmy to, jak nam wyszły, nie wiem, rozmowy z Kolumbijczykami, czy zaskoczyła Cię któraś z ich opinii? Czy Ciebie coś zaskoczyło w Kolumbii? Na pewno mógłbym być bardziej zaskoczony tymi rozmowami, jakbym trochę więcej rozumiał po hiszpańsku. To nie jest mój główny język. Ma to sens. A ty nie jesteś jakoś skory, żeby na bieżąco tłumaczyć, bo jesteś zajęty wciąganiem ich w rozmowy, więc ja potem sobie obejrzę, sprawdzę i dam Ci znać, co mnie zaskoczyło najbardziej. Analiza, podsumowanie. Dokładnie. Ale fajne przeżycie. Fajnie jest zwiedzać Kolumbię z kimś, kto tu mieszka od lat, po prostu. No okej, miło to słyszeć. A na przykład jeżeli chodzi o Ciebie, co Cię najbardziej zaskoczyło? Że nie jest tak niebezpiecznie, jak mówią. Chociaż to w całej Ameryce ja mam trochę takie zdanie, że ocenia się książkę po okładce na podstawie jakichś tam wydarzeń i opowieści ludzi, którzy byli i wydarzyło się to kilku osobom. Oczywiście trzeba zachować ostrożność we wszelkich miejscach, natomiast to nie jest tak, że te niebezpieczeństwa czekają na Ciebie na każdym roku. No myślę, że jak ktoś jest rozważny i odpowiedzialny i nie kusi losu, gdzieś tam wyciągając telefon w miejscu publicznym, tak jak my to robimy na przykład, jak nagrywamy tutaj na vlogach, albo nie używa drona gdzieś tam w centrum przy ludzi o 8 wieczorem, tak jak my to właśnie zrobiliśmy, to myślę, że jest Piękną nam bezpiecznie. wizytówkę, laurkę wystawiłeś. Uważamy, wcale tak nie jest. Uważamy, nie, no mamy oczy szerokogłowe i też znam miasto osobiście, więc już trochę wiem, gdzie trzeba uważać, gdzie można troszeczkę bardziej sobie pozwolić na wyjęcie telefonu, drona i tak dalej. A jeszcze chciałem dodać, bo jeszcze jedna rzecz, która mnie pozytywnie zaskoczyła, to jest otaczająca natura. Trochę mniej tutaj w Santa Marcie, chociaż jak pojedziesz do parku Tayrona, Minka, to tam jest mnóstwo natury. Natomiast takie miasto jak Medellin, które jest ogromnym miastem, to się, że tam w centrum miasta rosną palmy, rosną bambusy i tak dalej. Potrafisz wyjść kawałek poza To zupełnie jak w Warszawie, nie? W Warszawie też jest palma gdzieś tam w centrum miasta. Tak, tylko nie działa. No, te działające. To są te działające, nie? To są te działające. Warto by było tutaj napomknąć w ogóle, jak my się z Mateuszem poznaliśmy. No to jest dobra historia. Bardzo dobra historia, czyli wyobraźcie sobie, iż siedziałem sobie w kawiarni nieopodal mojego domu ze znajomym z pracy i on zobaczył dziewczynę wysoką, blondynkę, mówi: o, to chyba gringa, czyli przyjezdna nie stąd. No i tak za niej coś tam powiedział: dobra, hej, skąd jesteś? A ona mówi: ja jestem z Polski. Ja szok, mówię: o, na serio jesteś z Polski? Po czym ona mówi: no ale to jeszcze nie jest aż tak zaskakujące. Wyobraźcie sobie, że wczoraj Paula, czyli ta właśnie dziewczyna, dawna znajoma, czy powiedzmy uczyliśmy się w jednej szkole w małej miejscowości, gdzie moi rodzice mieszkają. 12 000 osób swoją drogą tam mieszka. I byłem w Mince i widzę, że siedzi ktoś tak podobny do Pauli, że mówię: to jest niemożliwe, żeby to była ona. I patrzę, w końcu podchodzę, pytam, czy mówi po angielsku, potem pytam, czy mówi po polsku. Paula? Mateusz? W ogóle niewyobrażalne spotkanie w malutkiej wiosce. Miejscu tylu Polaków czasem można spotkać na swojej drodze. Tak. Najfajniejsze w tym wszystkim jest, to Wam polecam, podróżowanie samemu, bo właśnie przez podróżowanie samemu zaczyna się poznawać ludzi. łatwiej się też nawiązuje te więzi, no bo masz taką presję, że jednak chcesz kogoś poznać, nie? Bo nie jesteś ze znajomymi, więc jesteś bardziej otwarty do innych ludzi, także to jest duży atut. I też masz czas i też tak jakoś to inaczej wszystko wychodzi, nie? No, Ja tak. specjalnie wróciłem do Santa Marty, do Mikała, którego spotkałem pierwszy raz będąc w Santa Marcie, a potem przyleciałem specjalnie na Twoje urodziny, tak się umówiliśmy. A ja specjalnie nie wyleciałem z Santa Marta, bo miałem plan być dzisiaj w Meksyku, także... No cóż, to się zakończy jakimś przyjaźnią. No, żarciki żarcikami, ale tak to właśnie wygląda, także historia jest niesamowita. Ja Pauli nie widziałem już jakieś, nie wiem, bym strzelał 17 lat, ja jej nie widziałem. Mateusza to nie widziałem od prawie 40 lat. No proszę, cuda. Nie widzę. Jak widzicie, nawet na drugim krańcu świata można zawiązać przyjaźnie z naszymi rodakami, a już niedługo okaże się również podcast, który udało nam się zrealizować z Mateuszem tutaj w Santa Marta na temat moich 10 lat spędzonych w Kolumbii. A wracając do głównej tematyki tego odcinka, jak widzicie, Polska w Kolumbii jest wciąż prawie nieznana, ale reakcje na nas i na nasz kraj są bardzo pozytywne. Dajcie znać w komentarzach, co najbardziej Was zaskoczyło, które z odpowiedzi były najbardziej niespodziewane, a jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu materiałów bez filtrów i bez przygotowań prosto z ulicy, to dajcie suba i widzimy się już niedługo.